Hongkong, miasto kontrastów, w którym ceny mieszkań biją rekordy w skali świata. Z drugiej strony jednak jest to miejsce, w którym niektórzy muszą mieszkać w naprawdę potwornych warunkach i w tym odcinku przyjrzymy się właśnie tej nieoczywistej stronie tego miasta. Naszym przewodnikiem po tym mieście będzie Krysia, Christy, która całe życie spędziła w Hongkongu i zabierze nas w najbardziej nieoczywiste zakamarki tego miasta. We are in one of the poorest areas in Hong Kong right now. Yeah. But it doesn't look that poor to me. Yeah, because it doesn't look like a slum or something like that. Outside part it looks normal, but inside you will be shocked like how small the condition is and how the people can live in such a shocking condition. Do you know the size of the smallest apartments? It can be smaller than 10 square meter. And how much do they have to pay to rent? In a normal subdivided flat, it can be range from 3,000 Hong Kong dollar to maybe 6,000, 7,000. Even for that small apartment? Yeah, this is normal price in Hong Kong. And what is the minimum wage? Do you know maybe? Per hour, it's 40 Hong Kong dollar. If you are living on the upper floor, then you have to climb a lot of stairs. So if you live higher, so you pay less. How many floors? Usually around 8 floors because it's without elevators or without lifts, so they have to climb in stairs. But 8 floors is still a lot. And how would you describe right now political situation in Hong Kong? So since the 1997, Hong Kong is returned to China, and China is having a greater role in building a connection with Hong Kong. Economically, we have more Chinese people living in Hong Kong right now, comparing to before the return to China. Oh, yeah. How would you describe differences between Hong Kong and China in daily basics? For example, in Hong Kong, we use Hong Kong dollar instead of renminbi. We speak Cantonese mostly in Hong Kong. They speak Mandarin in China. And also we have our own passport. So you have your own national team, right? Yeah. And what are the main differences? Because in China, they don't have a lot of visa-free country if they are holding the Chinese passport. Every country they go, they need to apply for a visa. For a Hong Kong passport, we have many countries that is visa-free. And you can also browse global internet, right? Yes, because we can access to Facebook, we can access to Instagram, WhatsApp. So these are also without any barriers. And what are the changes that you noticed since '97? Something that we cannot speak because of this national security law. It was enforced before last year. You know that you cannot do something that threatens the sovereignty of the government, and that's what we need to be aware. Freedom of speech, I'm not sure if it is still here. But you mean mass media, or even in, for example, when you record a video to internet? Everything. Okay. When you upload a video, when you publish something, or even if you speak something in the forum, we have to be very responsible for what we are talking. Okay, so here we will be able to seeing some of the prices in Hong Kong housing market. So for example, this is 17 square meter. So this costs rental fee monthly 7,800 Hong Kong dollar. So this is much bigger, 50 square meter for example. It is 14,800. 50 metrów za 7,000. In our capital city, you can rent a house in a center of capital city. Oh, for that price. If you are talking about the real city center, not Samshoipo, it is 30% more for the same size of the house. Pójdziemy teraz porozmawiać z ziomalem Krystyny, który jest byłym bezdomnym i opowie nam, jak się żyje na skraju ubóstwa w Hongkongu. Michał. Yeah. Wojtek. Hello, hello, hello. Manzai lives here with his friends, right? Yeah. Ile to jest, stary? 10 metrów? I we dwójkę tutaj śpią. So he is now currently working in an organization to help the homeless people. It's like self-help and help the others.
For how long he was living on the street? Over 10 years. What helped him to leave the street and find an accommodation? He took some freelance job, for example, cleaning and a kind of logistic-related jobs. And then he tried to maintain himself by the minimum earnings. What brings him away from the homeless condition is that he really wants to change. And what happened that he ended on the street? The reason is that his sister asked him to borrow money from a financial company, and then he borrowed from 5 companies for the money, and he cannot repay the debt. After that, he chose to be homeless because when you are in debt, the people will go to your house and ask you to return the money. And then because he is so tired of all these things, so that he just decided to be homeless. And what is the price, for example, for that kind of apartment? 4,500. And does he have a restroom, bathroom for himself, or? It's public toilet, not inside. And what about kitchen? Not cooking here. I takie coś mają po prostu jako public restroom. Mocne. So now we will go to the homeless people and we deliver the clothes to them. Kupimy jakieś rzeczy dla bezdomnych tutaj, których będziemy odwiedzali zaraz. This is a place that originally there are more homeless people staying there, but they removed the cover so that when it rains, they get so wet. So they just left this area. Niektórych widać taką miłą wdzięczność w oczach, a niektórych widać już takie, że totalnie nie widzą nas, nie? Tylko tak wyrywają z ręki to. To jakby nie jest jakby ocena ich jako ludzi, ale no tak się zachowują. Comparing homeless people who lives here to those who lives in the streets of Los Angeles, they act way more calm and peacefully. You mean in Los Angeles? No, not here. Very calm. Because they are used to food supplies every day. They are not afraid that they won't get it. And they are not shouting, they are not aggressive. Just now that happens. If you get aggressive, then I blacklist you next time. Something like that. Yeah, sometimes it happens. Taki widok, kurczę, tak obraliśmy sobie jakąś tą naszą podróż, że dużo takich widoków ciężkich widzimy, co? To prawda, ale też inaczej doświadczamy, nie turystycznie, tylko tak od środka trochę tych krajów, nie? Bo Hongkong właśnie to była taka idea, jak zobaczyliśmy, poczytaliśmy trochę o tym miejscu, że chcielibyśmy pokazać 2 twarze tego miasta, bo tutaj jest duży problem z ubóstwem w Hongkongu, ale nie ma aż tak dużego problemu z bezdomnymi, relatywnie. Ale jest tutaj kilka tysięcy bezdomnych do 8-milionowego miasta. Ale wydaje mi się, że jest duży też przeskok między warstwami społeczeństwa, albo podarte kapcie, albo nowe Air Maxy. No, trzeba doceniać to, co mamy. Nie, właśnie to zawsze takie gadki mamy, nie? Jak jest jakieś takie miejsca się widzi, że w ogóle tak sobie żyjesz i to, co dla ciebie jest oczywiste i normalne, to właśnie staje się normalne i oczywiste i ciągle jesteś chciwy, ciągle chcesz coraz więcej, coraz większe, coraz ładniejsze, coraz bardziej lśniące. Krysia zrobi sobie wywiad z panią, która jest tutaj na ulicy, żeby to było po prostu płynniejsza rozmowa, zamiast ja mówić po angielsku, Krysia na chiński, pani odpowiada po chińsku, Krysia tłumaczy mi to na angielski, a jeszcze ja później najlepiej dla was po polsku, po prostu uprościmy to i przeprowadzimy po prostu rozmowę pań. Pani, z którą Krysia rozmawia, to Fen, która mieszka na ulicy od 3 lat, jest już po 60 i całe swoje życie mieszka ze swoją rodziną, ze swoimi bliskimi, ale odkąd ten kontakt straciła i się jej posypał, no to właśnie wylądowała w takim miejscu. Mimo że miała propozycję, żeby zamieszkać w domu starców, też z tego względu, że jest na wózku inwalidzkim, to uznała, że nie chce w takim domu starców być, ponieważ warunki w domach starców w Hongkongu są naprawdę
potworne. Ludzie, którzy pracują w domach starców, podobno traktują ich członków, mieszkańców z nienależytym szacunkiem, ale to z tego względu, że tam jest na 40-50 mieszkańców domu starców przypada po 2 pracowników. A jeżeli chodzi o wszystkie podstawowe potrzeby, no to dostaje je dzięki wolontariuszom, którzy dobrowolnie przeznaczają nawet własne pieniądze na to, żeby wspomóc bezdomnych tam mieszkających. This is the night market organized by the old and poor people because they sell it illegally on the street just to make some money. They do it at the night time because usually the government official is off from their work, so nobody will catch them. Hello. Hello. How many people live in a flat like this? One person here, one person here, and one person here. Actually, it's a place for sleeping for one person, right? Yeah. Okay. So they have a shared toilet here. Oh, fuck. Now this is the kitchen. Oh, shoot. Yeah. So how many people share this kitchen? These 2 flats? Not too far. All the people in this room. W całym tym mieszkaniu, które widzimy, 10 osób aż mieszka. I to są, wiesz, to są obcy ludzie dla siebie. To nie jest tak, że jedna rodzina tutaj mieszka. Jako jeden cały pokój liczy się po prostu łóżko. Łóżko to też jest duże słowo. Ta platforma, która jest powyżej, to jest właściwie liczone jako jeden pokój. Ktoś płaci swoją część czynszu za coś takiego i to masz pokój, przy którym nawet nie możesz stanąć na nogi. The rent they're paying is $2,500 for around 10 square meter. $2,500 hongkońskich, co odpowiada 1250 zł mniej więcej. To jest koszt takiego jednego z pokojów i to jeszcze idzie bez elektryki. Do tego jeszcze musisz za elektrykę dorzucić. Pan nas poprosił jeszcze, żebyśmy pomogli w przeniesieniu. Trzymam. O, Siking. O, nie pchaj! Ale miałem srakę jak tak było. Congratulations! Yeah, You made it! Jest to nasz pierwszy dzień w Hongkongu, czyli mieście, które słynie z tego, że jest jednym z biznesowych centrów świata. Miejscem, gdzie powierzchnia za metr kwadratowy jest jedną z najdroższych na świecie. No i to doprowadziło też do takich kontrastów, jakie widzieliśmy właśnie dzisiaj, że nawet żeby mieszkać w takiej klitce, czy mieszkać w takiej dobudówce na samym dachu, trzeba zapłacić relatywnie bardzo dużo. Dzisiaj zobaczyliśmy tą przestrzeń, o której się w sumie trochę rzadziej słyszy, która jest mniej oczywista, ale jest przerażająca w pewnym stopniu. No, takie dni są jakby dwojakie. Z jednej strony doceniasz i się cieszysz, że w sumie dobrze sobie żyjesz, a z drugiej strony zostaje trochę takiego cienia, no, że jednak przykro się robi i smutno. Widzimy się jutro o godzinie 18:00. Więcej materiałów na Instagramie. Cześć.